Jest przełom w USA w sprawie nowych sankcji naftowych wobec Rosji i wsparcia Ukrainy. Rośnie zagrożenie dronowej infrastruktury energetycznej w Europie. Polacy negocjują dalej atom z USA. Jest 10 sierpnia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Krok ku nowym sankcjom naftowym USA wobec Rosji. Senat USA przyjął nowe sankcje naftowe wobec Rosji, które czekają teraz na podpis prezydenta. Jest też przełom w sprawie dostaw do systemu przeciwlotniczego Patriot, mającego chronić Ukrainę przed terroryzmem energetycznym Kremla. Wyższa Izba Parlamentu Amerykańskiego przyjęła 7 sierpnia projekt sankcji promowanych przez ponadpartyjną grupę senatorów, w tym nieżyjącego już Lindsey'a Grahama. Przepisy przewidują możliwość nałożenia ceł na dostawy ropy z Rosji do 5 jej największych klientów, wśród których mogą znaleźć się Chiny, Indie, Turcja, Słowacja oraz Węgry. W legislacji można jednak znaleźć podstawy do wyłączenia spod ograniczeń pod warunkiem przedstawienia planu rozstania z surowcami rosyjskimi. Ma ona jednak całkowicie zależeć od decyzji prezydenta. Nie jest jasne, kiedy prezydent USA Donald Trump podpisze te przepisy, ale unikał dotąd przyjmowania nowych restrykcji wobec Kremla w nadziei na owocne rozmowy o zawieszeniu broni. Te jednak nie przyniosły owoców od ponad roku. Ruch w innym obszarze może sugerować przełom w relacjach USA i Ukrainy, który może mieć znaczenie dla sytuacji na froncie. Według CNN Amerykanie wrócili do pełnej współpracy wywiadowczej z Kijowem. Bez niej nie byłoby możliwe tak skuteczne naprowadzanie dronów na sektor naftowy Rosji. Warto przypomnieć, że drony Ukrainy osiągnęły szereg sukcesów w ostatnich dniach. Aż 3 razy zaatakowały w sierpniu rafinerię Syzrań z ostatnim z ataków wywołującym pokaźny pożar na terenie tej rafinerii. Miało też dojść do przerwy pracy w tym zakładzie kluczowym w dostawach paliwa na front oraz na rynek cywilny w Rosji centralnej. Syzrań przerabia około 8,9 milionów ton metrycznych ropy rocznie i odpowiada za około 3% dostaw paliw na rynek rosyjski. Ukraińcom udaje się także coraz częściej blokować tankowce Rosji na Morzu Czarnym, utrudniając eksport ropy tym szlakiem. W ostatnim czasie doszło do podpalenia statku Nadjeżda wypływającego z portu w Noworosyjsku, gdzie znajduje się kluczowy naftoport Rosji. Nikt nie przyznał się do ataku. Według Kijowa rozpoczną się także cykliczne dostawy systemów Patriot z USA, pomimo sygnałów o wyczerpywaniu się arsenału Stanów ze względu na wojnę z Iranem. Trwają także rozmowy o rozpoczęciu produkcji Patriotów nad Dnieprem. System obrony przeciwlotniczej Patriot jest szczególnie istotny ze względu na intensyfikację ataków Rosji z użyciem dronów oraz różnego rodzaju pocisków na cele cywilne na Ukrainie. Skuteczność obrony tego rodzaju będzie szczególnie istotna jesienią i zimą, kiedy od kondycji sektora energetycznego Ukrainy będą zależeć dostawy energii oraz ciepła, gdy znów zacznie spadać temperatura. Przełom w Senacie USA oraz sygnały o powrocie do współpracy militarnej z Ukrainą dają nadzieję, że Ameryka wesprze Ukraińców w czasie, gdy ważą się losy negocjacji pokojowych z Rosjanami. Jeżeli presja dronopadu Ukrainy i polityki Zachodu zmusi Kreml do rozmów, może dojść do deeskalacji upragnionej w Białym Domu oraz w Kijowie. Jeżeli Rosja będzie kontynuować agresję, będzie jej coraz trudniej przez odnowioną współpracę na Zachodzie. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski, a trochę się nazbierało przez weekend. Negocjacje atomowe. Prezes polskich elektrowni jądrowych Marek Woszczyk opowiada podcastowi Energy Drink o kulisach ciągle trwających rozmów z konsorcjum Bechtel-Westinghouse z USA o głównym kontrakcie na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Każda tego typu umowa jest szyta na miarę pod konkretnego inwestora. Tutaj nie możemy czegoś skopiować, a każda ze stron dba o swoje interesy, tłumaczy szef Pay, a więcej w materiale, do którego link jest na stronie energydrink.today. Ruch prokuratury. Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła akt oskarżenia w sprawie szkody w Orlenie wartej 1,5 miliarda złotych. Chodzi o niedopełnienie obowiązków przy zawarciu, cytuję, 3 niekorzystnych kontraktów przez spółki OTS i Orlen w okresie od sierpnia do grudnia 2023 roku. Za popełnienie czynów zarzucanych oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat. Czytamy w akcie.
Efektywność wiatraków. Awantura o pierwsze wiatraki na polskim morzu to dobry pretekst do rozważań na temat polskiego miksu energetycznego. Potrzebujemy współpracy różnych źródeł. Jeżeli porównamy współczynnik efektywności różnych źródeł energii, wychodzi na korzyść farm morskich, a jeszcze lepiej w odniesieniu do energetyki jądrowej, a całe obliczenia także na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Spór o Grenlandię. Grenlandia ostrzega, że spółka naftowa Greenland Energy Company z Teksasu ze związkami z Donaldem Trumpem rozmieściła sprzęt do odwiertów na terytorium tej autonomicznej wyspy bez pozwolenia na pracę. Ta firma planuje wykonanie 2 odwiertów, ale pozwolenia na tej koncesji wygasły i nie zostały przyznane ponownie. Administracja USA sugerowała w przeszłości chęć przejęcia surowców Grenlandii w rywalizacji z Chinami. Chińczycy w Niemczech. Niemiecki Volkswagen odstąpi wolne moce produkcyjne samochodów chińskiej firmie XPeng produkującej elektryki. Chińczycy chcą lokalizować produkcję w Europie, aby przejmować łańcuchy dostaw i chronić się przed polityką celną będącą odpowiedzią na ich dumping cenowy. Zagrożenie dronowe. Dron z Ukrainy uderzył w gazociąg, który dostarcza gaz przez Bułgarię nad Dniepr. Służby zachodnie ostrzegają, że Rosjanie mogą używać dronów produkcji ukraińskiej do prowokacji przeciwko Zachodowi. 8 sierpnia dron spadł w okolicy gazociągu transbałkańskiego w Bułgarii. Ta magistrala w przeszłości służyła dostawom z Rosji na Bałkany, a dzisiaj rozprowadza gaz nierosyjski z południa Europy nad Dniepr i nie tylko. Tajemniczy pożar. Słowacki Dennik podaje, że na terenie rafinerii Slovnaftów w Bratysławie doszło do wybuchu oraz pożaru. Przyczyna pozostaje nieznana. Przedstawiciele zakładu przekazali portalowi czeskiemu idnes.3, że pożar nie stanowi zagrożenia dla ludzi ani nie zakłócił przerobu ropy w rafinerii. Zdany test. System elektroenergetyczny Węgier powoli wraca do stabilnej pracy po problemach elektrowni jądrowej Paks z Dunajem wysychającym przez upały. To zasługa mobilizacji społeczeństwa do oszczędzania energii, importu i rafinerii w zapasie, tłumaczy Dominik Heć, ekspert do spraw Węgier i autor książki Węgry na nowo w podcaście Energy Drink, a więcej na stronie energydrink.today. Jeszcze wieści ze świata. Celne ciosy. Ukraińskie ataki na magazyny logistyczne uderzają w interesy małego i średniego biznesu, wymuszając na władzach na Kremlu podjęcie interwencji finansowej. Straty firm posiadających towar w zniszczonych magazynach Wildberries mogą wynosić nawet $3,5 miliarda, wylicza Filip Rudnik, starszy specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich, a więcej na stronie energydrink.today. Niechęć naftowa Chin. Import ropy do Chin jest wciąż o 1/4 niższy niż rok temu. Sprowadziły w lipcu 8,41 milionów baryłek dziennie, czyli o prawie 25% mniej rok do roku. Niższe zapotrzebowanie państwa środka ogranicza wzrost cen wywołany wojną z Iranem. Przeciąganie liny. Iran miał zaproponować blokadę jednostek z USA oraz Izraela w cieśninie Ormus oraz opłaty do 7% wartości za tranzyt przez ten szlak. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent przekonuje, że Ormus straci znaczenie strategiczne w 2 lata, bo ropa z cieśniny zostanie przekierowana do rurociągów. Ropa Brent drożeje do $84 za baryłkę wobec braku układu o zakończeniu walk. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.